Głównym sponsorem odcinka jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. A Ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy Wojownika. Siemanko, pozdrawiamy ze skalnego miasta Upliścicha, czegoś tak, nie? Z tego właśnie miejsca. Jesteśmy 3 godziny od Kutaisi, 2 godziny od Tbilisi, Trochę chińskie, japońskie Tak. te nazwy. Już po prostu mamy takie zmęczenie organizmu, że ja to w samochodzie już Ja nie badałem. No. Idziemy pozwiedzać troszkę później z Tbilisi. No i jutro już koniec podróży, także to jest ostatni odcinek. Jeśli jeszcze nie widzieliście jakiegoś z ostatnich 35, które nagrałem podczas tej podróży, serdecznie zapraszam. Starałem się robić delwi, nie zawsze się dało, ale i tak ich było bardzo dużo. A, tunelem się zaczyna. O, ala, game over. Mieliśmy tak naprawdę pojechać do innego, ale plan się zmienił i wylądowaliśmy tutaj. Ze względu na to, że to było po drodze do Tbilisi. Przyznam szczerze, że do tego drugiego musielibyśmy jechać jeszcze ho. A i tak już jest ho za dużo i że jesteśmy totalnie bez mocy. Także dobrze, że przyjechaliśmy tutaj. Paweł sobie wybierze swoją jaskinię i dzisiaj będzie noc tam. Bogata? O! Ty skak. Nie, że się prześpi, to Jeszcze zarobi pieniędzy. Z najbardziej takich znanych miejsc, gdzie były robione domy w skale, no to pewnie najbardziej ludzie kojarzą Kapadocję. No bo tam to zdecydowanie jest najładniejsze. Chyba że ktoś widział jeszcze lepsze, no to dajcie znać gdzie. Ale tam to robi niesamowite wrażenie. Jak ktoś był, to doskonale o tym wie. I jeszcze jak miał okazję zobaczyć piękne balony, które tam latają. Co, chałupa jak chałupa. Rozmiary podobne do tych, co mają ludzie swoje jurty. Dobra, chodźmy zobaczyć jeszcze troszkę wyżej. A później jeszcze odpalę tutaj drona. Nie wiem czy mogę, ale chyba nie ma się nawet co pytać. Tutaj też rzucałem pieniądze, Paweł, jakieś? Tam można jeszcze wejść. Gdzieś tam nie idę. Chodź. Tutaj chodź tylko. Fuj, ale moczem śmierdzi. No to ale To co, oni chyba to podstawili słupami, bo... O, popatrz. Tam do góry. Patrz, nawet prąd mieli w tamtych czasach. Mieli prąd i mieli betonowe słupy. No to akurat jest prawdopodobne, że jest prawdziwe. Nie wiem, czy tu był sens przyjeżdżać. No trochę większe wyobrażałem sobie to miasto. Trochę większe sobie to wyobrażałem. Jak ktoś jest w okolicy, to spoko, ale żeby specjalnie... No, że specjalnie tu jechać. No nie jest, no parę, 3 jaskinie zrobione i... Chodź, zobaczymy jeszcze gdzieś dalej, może coś tu jeszcze się dzieje, ale nie wygląda. Tu jeszcze jakieś nowe mury już. Jaskinie, nowy kościół. No i tak myślę, że najlepiej będzie to wyglądało, jak po prostu... To nie jest takie małe. No nie jest, no tam tylko tak się wydawało, jednak jest dużo większe. Wylecę dronem, z drona będzie to świetnie wyglądało na pewno. Patrzcie tutaj, jaskinia, kościołek. No i tutaj te mury to już
Chyba tak jak było, że ten kościół już powstał chyba w 8 czy 9 wieku. No i z nim chyba te mury już wszystkie. Ciężko sobie wyobrazić, jak życie w takich miejscach wyglądało. No i co, fajnie było, ale mamy teraz kolejne 2 godziny, żeby dojechać do Tbilisi. Także będziemy dość późno. Czyli zwiedzanie nam zostanie pewnie... Wychodzimy w końcu? A czy miasto, czy nie? Czy dzisiaj już nie? Mamy w samym centrum miasta. Jak nie musimy. Zobaczymy, jak będą moce, jak dojedziemy na miejsce. Na razie ich brakuje, ale czas pokaże, co będzie później. Paweł się od nas już odłączył dzisiaj, bo ma jutro samolot rano, a my jutro po południu dopiero. Patrz, jak policja jeździ w Gruzji. Czekaj. Ty, wariacie! Siemako, ostatni dzień podróży. Jesteśmy w Tbilisi. Wczoraj nasze baterie po prostu już były tak wyładowane, że jak przyjechaliśmy do hotelu, City Hotel się nazywa, w ogóle bardzo super, w samiutkim centrum i w miarę był tani, bo kosztował 180 zł za pokój. Także fajna miejscówka, od razu przy głównym placu. Bardzo polecam. Wczoraj dość trochę się to działo, ale nawet nie miałem siły już wyjść z hotelu i nagrywać, po prostu musiałem iść się wyspać i teraz czuję się znakomicie. Kawka wypita, idziemy się kawałek gdzieś przejść, zaraz wracamy na śniadanie. Podsumowując troszkę ten wyjazd, to myślę, że większość miejsc, które zobaczyliśmy, to naprawdę warto. Pierwszy dzień tam, gdzie byliśmy w górach, to w ogóle nie wiedzieliśmy o tym, że tam jest najważniejszy punkt Gruzji, czyli taki kościół piękny. Ja nie wiem, w ogóle mieliśmy jakieś zaćmienie chyba. Że widzieliśmy już tyle kościołów, ile No właśnie. także wystarczy. Nic Właśnie. nie straciliśmy, wydaje mi się. Właśnie, no w samej Armenii zobaczyliśmy ich już na parę lat do przodu. Mniejsza z tym, no reszta miejsc naprawdę była ładna i ciekawa. No myślę, że Kutaisi było najsłabsze z tego wszystkiego. Zdecydowanie. No na samym mieście w ogóle nic ciekawego nie było, jak tak pochodziliśmy. Tam ten kanion, no jaskinia była spoko, to jaskinia trzeba przyznać. Ta jaskinia Prometeusza była bardzo spoko, kanion myślę, że słaby. Tam nie było nic ciekawego, wodospad, no to siuranie z góry po prostu od jakiegoś lokalsa, a nie wodospad. No ale właśnie lokalsi mówili, że no tam tak się leje prawie cały rok. Tak, to nie ma sensu jechać tyle. No tak, także jak macie wybór, jedźcie gdzie indziej. Pamiętajcie, że no naprawdę jak przyjeżdżacie, no to samochód, jeśli chcecie pozwiedzać, to samochód jest tutaj obowiązkowy. A chyba, że przyjeżdżacie typowo na wakacje, żeby sobie poleżeć w Batumi, no to spoko, ale no No, tam hulajnogi już. niby się szybko nudziło, ale tam macie hulajnogi. Tam po mieście nawet samochodem jeździć to jest raczej słaba opcja, bo są tak ogromne korki. Tbilisi, piękne miasto, zupełnie inne jeszcze niż tamte dwa. Się to krukowało. Także też myślę, że bardzo warto odwiedzić. Dzisiaj wam w ogóle pokażemy dlaczego. O, patrzcie, jaki sklepik pani ma. Bardzo warto też, no jedzonko, no to nie muszę mówić, ale bardzo warto spróbować tych ich orzechów oblanych tym sokiem. Te takie słodycze tutaj lokalne. Bardzo ciekawe i wcale nie słodkie, także też warto. Gdzie jesteśmy w ogóle? Dobra, to tu idziemy chyba później, chodźmy na śniadanie. Paweł, jak ci smakował bimber w Gruzji? No, spoko. Na Podlasie jest lepszy, od razu wam mówię. Miałem lepsze, ale trunki. Ale nie było źle. Ale to było samo to, że jak pani was przychodziła z gości, to trzeba było się napić, żeby jej nie było smutno. Dla kultury. Tak, z kultury, żeby jej smutno nie było. Że częstuję, jak usłyszałem, że jesteśmy Polakami. Tutaj strasznie lubią Polaków, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. No, a boczne uliczki Tbilisi wyglądają tak. W ogóle nie wiem, czy wiecie, no pewnie wiecie, ale z Gruzji pochodzi pyszne wino. Co nie? Bardzo pyszne, bardzo pyszne. Ala była naszym testerem wina. Tak, bardzo pyszne. Paweł był naszym testerem Ararata w Armenii. A ja byłem testerem niczego, bo nie Ty piję. już nie kłam tutaj. Nie, no co, wypiłem 3 drinki tylko raz. No co?
Podważ to. Co, Podważ nie to. testowałeś? Nie testowałem, bo to był Jack Daniels, którego testowałem z 1000 razy w życiu. Ale wy testowaliście coś Ale nowego. tutaj tak specjalnie powiedziałeś, żeś wyszedł na takiego świętego. Nie słuchajcie widzowie, wcale tak nie jest. Nie, moje nie picie się kończy jutro. I się zaczynają wakacje. Co? A, to kiedyś się nie liczę. To było tylko z gościny, Tak, właśnie. z dobrego wychowania. Ale moje wakacje zaczynają się właśnie jutro. I zaczyna się dobra zabawa, chociaż cukru i tak dalej zamierzam nie jeść. Jedynie jagodzianki w Polsce, bo na to czekałem cały rok. Jagodzianki, malinianki i co było to, że chcecie? Z poziomkami. Słuchajcie, widzieliśmy najdroższą No to- drożdżówkę. To nie ma co z wspominać, poziomkami. ale warto na pewno. Że co? Raz w roku spróbować za No, tyle bo pieniędzy. ogólnie poziomki też są bardzo drogie, No, i ciężko dostępne, więc ja totalnie kumam, że to może być drogi produkt, ale ale spróbujemy biorę na to pewno. na klatę i Ala mnie zapraszam zaprasza. Piotrka. Ale mnie zapraszam na najdroższą Co drożdżówkę. prawda na pół, bo Bo na 19 no to. tak, bo nie ma co też za dużo, no nie? Dokładnie tak. Musimy zanieść pranie jeszcze przed wyjazdem, żeby wyprać wszystko. Bo jutro od rana musimy być na nogach. Także trzeba mieć czyste ciuchy. Będziemy do fryzjera, doprowadzić się do porządku. No i później pozwiedzać jeszcze Tbilisi. Mamy cały dzień praktycznie dzisiaj jeszcze, no może nie cały, pół, także dużo zobaczymy na pewno. Patrzcie tutaj, Old City Wall, stary mur Tbilisi. Aha, no bo tu się stare miasto zaczyna Tbilisi, no faktycznie. Widać mury dookoła idą. No, nieźle jest tam odklejony. A, czyli my mieszkamy w Starym Mieście. Właśnie teraz wyszliśmy z niego. Dobrze wiedzieć, że mieszkaliśmy w Starym Mieście. Ej, to jest... Świetnie wygląda, no. To takie butelki. Cie, ale ozdobne takie by było świetne do domu. Kurde. Hello. No i to jest przepyszne. A popatrz, są jeszcze owoce takie zalane w tym. No właśnie, ja bym chyba chciała spróbować coś takiego. Ja bym wziął amunicję taką. Która? Tą. New Tbilisi. My jesteśmy już teraz w nowej części Tbilisi. W tej starej części chyba więcej się działo. Więcej ludzi. Ale bardzo fajnie to jest. No, bardzo, bardzo. Ładne rzeźby. Ale jakbyśmy sobie w domu takie coś zrobili? Jakbyśmy sobie takie coś w domu zrobili, że nam lampy podtrzymuje w ogródku? Moją podobizną, O! I z moją, nago. o! I z moją kratką. Przyszliśmy teraz zobaczyć na taki pchlitarg. O, stare pieniądze. Jeszcze z Leninem. Miałam kiedyś takie coś. No. Meduza! Jak Dawid meduzy w ogródku. Patrz jakie aparaty stare. Wow, no to jest świetne. Świetnie jest klimacik w tym mieście, naprawdę. Jaka kamera stara. Choć jakie rogi. Patrz jakie zapałki stare. Dobra. Ale pieprzniczka i solniczka, takie. Ciekawe, wieje tu dobrze komuną. O, po Czarnobylu jeszcze maski. Ale dla jakichś miłośników takich właśnie. Jak byłem w Czarnobylu właśnie, był cały pokój z takimi maskami właśnie. Ale świetne. Proce. Chciałbyś proce kupić? Ciekawa miejscówka, można zobaczyć naprawdę tak fajne, stare rzeczy. W ogóle ostatnio czytałem, że jak ktoś ma szkło takie, jeszcze ze czasów komuny, to podobno
teraz jest to bardzo dużo warte, że ludzie już sprawdzali sobie swoje kolekcje, albo gdzieś u babci schowane kolekcje, że te kryształy teraz naprawdę mają dużą wartość. Słyszałaś o tym, Ala? Co? Ostatnio widziałem takiego na jakiejś tam stronie, że jak ludzie mają takie stare kryształy jeszcze za czasów komuny i wcześniejsze, teraz to ma bardzo dużą wartość podobno. Tak? No. Mi się to bardzo podoba. Moja mama zawsze mówiła, że nie stawię tych kryształów, bo to odciach nas tu, jak gdzieś tam byliśmy u babci, był jakiś obiad. A teraz wracają do łask. Mogę przyjąć wszystkie kryształy mojej rodziny bardzo chętnie. Bardzo ładnie. Stare szable, sikiery, miecze. Patrz jaka kamera. Ktoś lubi takie właśnie... Jak ktoś lubi takie starocie, takie miejsca są dla niego po prostu idealne. Jakby się ktoś zastanawiał, czy się cieszę z wakacji w Polsce, może się cieszyłem, dopóki nie zobaczyłem, jaka ma być pogoda. Codziennie ma padać, codziennie. Teraz weszliśmy na kolejną taką fajną uliczkę, taki deptaczek. Restauracje, kawiarnia. Nie, to kapelusze pani robi. Maria Hatz. Jak będziecie w Tbilisi, na pewno tą uliczkę warto odwiedzić, ale myślę, że jeszcze bardziej warto odwiedzić ją po prostu wieczorem, bo teraz widzicie, ono jest gorąco i ludzie tu po prostu nie siedzą za bardzo, ale wieczorem musi być naprawdę mega, mega. Thank you so much. Thank you. Prawdopodobnie tak się nazywa ta ulica, albo to dzielnica, albo coś. Nie mamy pojęcia. Akmaszenebeli Avenue. Na bank zrozumieliście. No, ale coś takiego to właśnie było. Ciężkie tutaj mają te nazwy. I tak dobrze, że to jest jeszcze też pisane normalnymi literkami, bo jakby było tylko w tym ich alfabecie, to było naprawdę słabiutko. Całkowicie przypadkiem tu trafiliśmy. Idziemy po prostu do fryzjera. I po drodze bardzo dobre miejsca znaleźliśmy. Ruszamy na dalsze zwiedzanko miasta. Po fryzjerze mamy jeszcze chwilkę. 2 godziny jeszcze mamy. Także idziemy teraz drugą częścią. Mieliśmy w ogóle z fryzjera, mówimy, wracamy Boltem, żeby tam zobaczyć coś, ale stwierdziliśmy, że nie ma lepszego zwiedzania jak po prostu chodzenie po mieście i podziwianie. I to była dobra decyzja. Tania. Ja jestem zachwycona Tbilisi, naprawdę. Jestem zachwycona. No. Szczerze mówiąc, do tej pory Gruzja była po prostu okej. Bardzo dobre jedzonko, a pozostałe miejsca okej. A teraz, wow, super. Tbilisi mega. Patrzcie, tak, gdzie rower. To jakieś dziwne. Co do ciekawostek o Tbilisi, moi drodzy, to miasto ma 1500 lat. Żyje tutaj 1 200 000 ludzi, plus minus. Oczywiście w ostatnich czasach stało się to naprawdę bardzo popularnym kierunkiem turystycznym, chociaż słyszeliśmy wczoraj, że z Polski rocznie przyjeżdża tylko 100 000 ludzi. To malutko. Co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałem, że dużo więcej odwiedza Gruzję, bo wiele razy się słyszało, że ktoś jedzie do Gruzji, ktoś był w Gruzji albo coś. Tak, jest to dosyć popularny kierunek w ostatnich latach, mam wrażenie. Popularny, ale jednak jeszcze nie na tyle aż tak. popularny, jak się spodziewałem. Przede wszystkim. Ale i tak, myślę, że po tych odcinkach wielu z Was skusi się, żeby przyjechać do Gruzji. No, warto. Tu macie tylko 3,5 godzinki lotu. Także daleko nie jest. A warto. Właśnie z boku idziemy, mówimy, o kasyno, jakieś Bellagio jak w tym. Jak w Las Vegas. Ale nie, to chyba będzie hotel, a z boku kasyno. To, albo... Ale hotel, bo widać ten... No, mają wózki hotelowe. Bo naprawdę
Jeśli to by było tylko kasyno, no to mocno. Tbilisi. A przed nami opera. Wiedziałem, że to miasto będzie fajne, ale zaskoczyło nas jeszcze bardziej pozytywnie niż sobie wyobrażałem. I tak stwierdziliśmy, że jeden dzień więcej by się jeszcze przydał, ale no po prostu nie możemy. No musimy dzisiaj już wracać, ponieważ jutro na wesele idziemy. Wszystkiego dobrego dla młodej pary, oczywiście życzę. No, ale dobrze by było. W ogóle podróż była naprawdę świetna. Ale tak, w Czeczenii jeden dzień więcej by się przydał. W samej Rosji z 2 dni jeszcze. Tutaj jeszcze jeden dzień. Na takiego tygodnia nam zabrakło. Ale było fajnie. 34 odcinki zrobione. Dość intensywnie. Dużo fajnych miejsc. Albo interesujących. Spoko było. Jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, to wam powiem, że to, że ta podróż się tak troszkę zakończy, to tak naprawdę ona się nie kończy, bo ona będzie trwała cały czas. Pojedziemy na Tomorrowland, pojedziemy do Hiszpanii, pojedziemy na Islandię, pojedziemy na Grenlandię. Znaczy ja na Grenlandię sam pojadę już, na Islandię z Alą, mamy samochód, będziemy całą Islandię objeżdżać. Później na Grenlandii będę tydzień, później lecimy do Stanów Zjednoczonych, gdzie najpierw zaczniemy od zachodniej strony, ponieważ lecimy na festiwal Burning Man. Będziemy też w San Francisco, w Los Angeles, w Vegas, później Berlin, później całą Amerykę musimy przelecieć z powrotem do Nowego Jorku. Tam wsiadamy w drugiego kampera, którego będziemy mieli i stamtąd ruszamy przez całe Stany przez kolejne 2 miesiące. W międzyczasie na pewno będą Hawaje, w międzyczasie będzie jakiś rejs po Karaibach. No, do końca roku mega podróże nas czekają. No i ja później jeszcze pod koniec muszę dokończyć Amerykę Południową i Środkową, żeby mieć obydwa kontynenty skończone. A później sezon w Tajlandii, gdzie będziemy organizować wyjazd z Polkami w podróży. Będzie to początek marca, albo będzie ze mną mieszany, albo z Alą same kobiety. Będą obozy na Muay Camp i dużo więcej. Tutaj z tej strony macie Muzeum Sztuk Pięknych, a z drugiej strony parlament gruziński. A pod parlamentem jakieś strajki tam są. Widzieliśmy już ostatnio, że posprejowany, pomazany, dodatkowo tam jakiś namiot rozłożony, amerykańska flaga też wisi, Unii Europejskiej flaga. Zobaczcie. Karty się tam pykają. I wiecie, co jest kolejnym plusem tego miasta? Że idziemy przez samo centrum miasta, a tutaj jest zielono. No, że bardzo jest dużo zieleni, co daje naprawdę taki przyjemny cień i nawet jak jest taki bardzo duży upał jak dzisiaj, całkiem przyjemnie się to miasto zwiedza. Myślę, że to jest też bardzo na plus. Tak jest. A tutaj przed Wami Gruzińskie Muzeum Narodowe. No jesteśmy na Placu Wolności. Ja już pokazywaliśmy Wam w jednym odcinku, także tak tylko z grubsza. Kiedyś tutaj na tej kolumnie był pomnik Lenina. Oczywiście za czasów Związku Radzieckiego. Później go rozwalili, wymienili na taki. Najlepsze jest to, oni tu wszędzie są te flagi Unii Europejskiej, a podobno oni do Unii Europejskiej dopiero najwcześniej wejdą za 8 lat. Z tego, co wczoraj słyszałem.
Mogę się mylić, ale podobno tak jest. Nie no, bardzo żałuję, że do pralni idziemy. Dobra. Bardzo żałuję, że wczoraj nie mieliśmy mocy, żeby wieczorem wyjść na miasto. No bo jesteśmy w takim centrum, że bardziej w centrum to się chyba już nie da. A niestety przyjechaliśmy w pół martwi do hotelu i... Ale z tego zawsze trzeba wyciągnąć jakieś plusy i uważam, że plus jest taki, że to jest powód, żeby tutaj wrócić. Dokładnie tak. Paweł pracował w kopalni troszkę. Dawno nóg nie mył. To jest tak jak pan Cejrowski. Jak wraca z podróży, mocno przez świat, to tak Paweł teraz. Content dla stópkarzy. Tak. Jakby ktoś chciał foty, można zarobić na tym, dajcie znać. No my już na lotnisku w Lędżu mamy jeszcze godzinę w sumie tylko. Za godzinę wylatujemy. Gdzie siedzą? No. Szybki obiadek. Pawła chyba zawinęli, bo zniknął w akcji. Nie wiem gdzie. Aha. Paweł jak podchodził do okienka już, to babka sobie poszła i go wywalili na koniec kolejki innej. O Boże. No cóż, zdarza się. Koniec podróży, Pablo! Niestety, podróż się kończy, ale nie ciągnie. Wakacje się zaczynają teraz. O, Batumi to budują. No teraz się zaczyna cięższy Okres okres w życiu wakacyjnym. Przynajmniej przez kolejne 3 tygodnie. Ładnie tak. Podróż udana. Nie ma co narzekać, było świetnie. Wbijajcie do Pawła na Instagrama. Paweł Muay Thai Fighter. Zapraszam. Lecę po 100 koła, jeszcze 71. Koła! Koła, tak. Nie 71 osób, tylko tysięcy. Dobry dzień. 6 apel. A poszliśmy spać o 12. O pierwszej. Pierwszej, no niestety, ale jetlag. Minimalny, bo nie minimalny, ale jest. No. Jak się codziennie wstawało o 7 na przykład, tam gdzie byliśmy, no to teraz... Ale wiecie, kto jest na mieście w sobotę rano o godzinie 6:30? Imprezowicze i jetlagowicze. Czyli my. My idziemy pieszo, tak? Nie, idziemy na kawę na przykład najpierw. O, zaczyna padać, fajnie. Fajne wakacje w Polsce. Sprawdzałem sobie, ma cały tydzień padać. Chodź. Cudownie. Na szczęście mam tyle do roboty, że... Oho. I tak byś się nie opalał. No i tak bym się nie opalał, bo nie wiem kiedy. A druga sprawa... Ale wiecie, inaczej się funkcjonuje, jak jednak jest to słońce, a inaczej jak jest tak szaro, buro, ponuro, no ale dobra. Zdecydowanie. ...180 krajów. To moja kolekcja. No i koniec wakacji w Polsce. Minęło bardziej deszczowo niż słonecznie. I lecimy na Tomorrowland. Także zaczynamy wakacje po wakacjach. No w Polsce nie były wakacje, w Polsce mieliśmy bardzo dużo zajęć. Ale lecimy właśnie na Tomorrowland, później lecimy do Benidormu, później lecimy na Ibizę, a później Islandia, Grenlandia i Stany Zjednoczone kamperem. Także śledźcie kanał Podróże Wojownika, zostawcie suba. Pozdrawiam.